Nieszczęściem tego krążka jest to, że wyszedł on w momencie ukazania się dwóch największych albumów metalowych wszechczasów, czyli Master of Puppets oraz Raining Blood, którymi zachwycił się świat i jak debiutant mógł konkurować z takimi wielkoludami. A muzyka na nim zawarta na pewno warta jest przypominania. A dzisiejszym krążkiem jest Flotsam and Jetsam Doomsday for the Deceiver. Flotsam and Jetsam to amerykański speed thrashowy zespół powstały w Phoenix w 1981 roku. Zanim zaczęli posługiwać się obecną nazwą, a było to w 1984, funkcjonowali jako Paradox, Dreadlocks oraz The Dogs, czyli tak trochę po rapersku. Przez lata zespół przechodził różne zmiany składów, a jedynym stałym członkiem jest wokalista Eric Knudson. Zespół zasłynął również tym, że w latach 1981-84 grał z nimi nieznany wówczas basista Jason Newsted, który krótko po wydaniu debiutu zasilił szeregi niejakiej Metaliki. Nazwa zespołu odnosi się do terminologii żeglarskiej, gdzie flotsam oznacza towary wyrzucone za burtę przez falę, zaś jetsam celowo wyrzucone przez załogę. Pierwsze demo Iron Tears rejestrują w 1985, kolejne w 1986 pod tytułem Metal Shock, zaś debiutują również w 1986 krążkiem wydanym dla Metal Blade pod tytułem Doomsday for the Deceiver, o którym będzie ten odcinek. Super ciekawostką dotyczącą krążka jest to, że był to pierwszy album, któremu magazyn Kerrang przyznał 6 gwiazdek na 5 możliwych. Album ten trudno sklasyfikować. Dużo tu elementów power speed metalu, ale jego intensywność jest tak duża, że można go uznać za thrash. Mnóstwo tutaj pokręconych riffów i przejść rytmicznych. Zespół stworzył jeden z najbardziej złożonych technicznie albumów klasycznej ery thrashu. Ich nagromadzenie jest tak duże, że łatwo jest wiele przeoczyć, więc zachęca się uważne słuchanie bądź co najmniej kilkukrotne przesłuchanie pod rząd. Warto również zwrócić uwagę na popisy wokalne Erika Knudsona. To jeden z najlepszych thrashowych wokalistów. Ma głos o bardzo ciekawej barwie, wzbogacający warstwę muzyczną, umiejętnie lawiruje między chropowatością a melodyjnym krzykiem. On wyłania się z pomiędzy gitar, perkusji i basu, a co jakiś czas tak wyciąga frazy, że mamy wrażenie, że to zaśpiewuje sam King Diamond. W szybszych kompozycjach na albumie występują partie instrumentalne na bardzo wysokim poziomie, zaś Newsted na basie pokazuje swój warsztat w sposób obłędny i niesamowity. W takim na przykład Metal Shock wymiata wręcz solówkę na basie. Napisał również większość kompozycji oraz tekstów na album. Nie dziwi więc fakt, że podkupił go największy zespół metalowy świata. Zespół w umiejętny sposób łączy szybkość i melodyjność, unikając prostoty oraz nadmiernej złożoności, żonglując intensywnością oraz zmianami tempa. Dwaj gitarzyści, Edward Carlson oraz Michael Gilbert, są tu bezkonkurencyjni. Są szybcy, precyzyjni oraz dynamiczni, a ich styl zahacza o heavy metal, co idealnie sprawdza się w headbangingu oraz graniu na powietrznej gitarze. Brzmienie jest solidne, nie jakieś głębokie, raczej śmiałe, uwydatniające tę młodzieńczą, seksualną dzikość i energię. Widać tu również ambicje chłopaków, gdyż stworzyli dwa technicznie złożone, wielowarstwowe utwory 8 i 9 minutowe, w których występują akustyki, speedy oraz groove'y. Młodzi muzycy pełni energii tworzą bez żadnych ograniczeń czy biznesplanów. Sprawia to, że muzyka jest niezwykle autentyczna i pełna radości z grania metalu. Zaś fenomenalny bas nakręca całość. Ten moment można uznać za szczytowy okres działalności Newsteda. Szkoda, że niewykorzystany w Metalice. Czas posłuchać fragmentów tego świetnego thrashowego młócenia. Album rozpoczyna kawałek Hammerhead zawierający energetyczne riffy oraz bardzo chwytliwy motyw melodyczny. To idealny opener, dynamika połączona z szybkością. Bas napędza utwór, a wokal Erika jest krzykliwy i wkręcający. Tekst opisuje fizyczne, seksualne spotkanie dwojga ludzi skupione na fizycznym pożądaniu i chwilowej przyjemności bez emocjonalnej głębi. Hello, are you ready tonight? I'm here to show you. I know you're kind, like this is fine. Anyway, I choose. Iron Tears to galopujące riffy poprzedzone wysokim krzykiem w połączeniu z falsetem Erika. Gitary pędzą ponad sekcją rytmiczną, które fantastycznie sprzęgają. Perkusja uderza żywiołowo i rytmicznie, to rasowy speed thrash metal, zaś bas spaja całość. Tekst opisuje miłość jako raniącą grę, która prowadzi do wygaśnięcia uczuć, a obie strony do żelaznych łez. Love to you is lies to me. Iron tears. Love is cruel and lies cut deep. Iron tears.
Metal Shock to rozbudowana 8-minutowa kompozycja pełna zmian temp. Zaczyna się akustycznie, balladowo, napięcie rośnie, aż wchodzą metalowe gitary, gęste i szybkie. Koło 4 minuty i 30 sekund Newsted pokazuje, na co go stać w basowym solo. Dołączają gitary oraz melodyjna solóweczka, a Eric swoim falsetem wyciąga niczym King Diamond. Utwór zamyka balladowy, początkowy motyw. Tekst ukazuje postapokaliptyczny świat zrodzony z nuklearnej zagłady, a potężna siła przywraca życie muzyczną, niemal magiczną siłą metalu. Płytę zamyka Der Führer, który rozpoczyna się jakby motywem z horroru oraz elegancką, szybką solóweczką. Całość rozwija się w energetyczną, fraszową jazdę z 1000 riffów oraz chóralnymi, skandującymi wokalami. Jest bezkompromisowa, ale porywająco i do przodu. Tekst przedstawia brutalny okres rządów Adolfa Hitlera oraz destrukcyjny wpływ nazistowskiej ideologii. Czas zobaczyć okładkę i wkładkę. Moje wydanie jest z Roadrunner z 1987 roku. Cover to przysłowiowa pięta achillesowa albumu. Wydaje się, że wiele osób nie sięgnęło po ten krążek ze względu na kicz zawarty na nim. Pamiętajmy, że ludzie kupują oczami. Na okładce widzimy zielonego Flotzille. Był to również instrumentalny utwór dodany później w wersji CD, wydany również na osobnej epce na winylu, który swoim cielskiem przygniótł diabła. Na górze nazwa zespołu, na dole tytuł albumu. Są widoczne również czaszki, rzeka oraz znak wskazujący drogę na Flotsam i Jetsam. Straszny to Bohomas, no ale cóż, inaczej nie będzie. Wkładka jest bardzo klasyczna, czarno-biała, a w zasadzie to tylko jedna wewnętrzna rozkładówka. Na pierwszej stronie umieszczono logo Roadrunner Records, niżej nazwę zespołu i tytuł albumu. Dalej tytuły utworów wraz z czasami trwania. A niżej info, kto napisał utwory i je opublikował. Na stronie obok podano skład nagrywający album, producentów i inżyniera dźwięku. Na dole ostrzeżenie przed zażywaniem narkotyków. Na kolejnej stronie zamykającej wkładkę umieszczono tytuły utworów, fotokapeli oraz podano nazwiska muzyków wraz z obsługiwanym instrumentarium. Niżej wymieniono producentów i inżyniera dźwięku oraz info o twórcach okładki i grafiki. Na srebrnej płycie CD widzimy duży pomarańczowy napis Roadrunner, nazwę zespołu, tytuł albumu oraz tytuły utworów wraz z czasami trwania. Na stronie zamykającej pudełko jest duża nazwa zespołu, tytuł albumu, tytuły utworów wraz z czasami trwania. Na czarnym pasku po prawej stronie widnieje logo Roadrunner, numer katalogowy oraz pozostałe informacje na temat albumu. Debiut Flotsam and Jetsam to jeden z najbardziej miażdżących albumów złotej ery thrash metalu. To wysokooktanowa jazda na pełnej, która zwalnia tylko w 2 epickich utworach. To dzieło wybitne, które niestety zostało przykryte patyną czasu. Czas je odświeżyć. Do odtwarzacza marsz. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!